Hej, witam na moim kanale. Dzisiejszy filmik to będzie makijaż nową paletką Hudy, już nie tak nową w sumie, Warm Matte Obsessions. Wersja chłodna tej palety, bo ukazały się dwie w jednym czasie. Jest już na moim kanale, jest recenzja, jest tutorial. Tą natomiast kupiłam z lekkim opóźnieniem, dlatego pojawia się teraz. Będę chciała ją też porównać do paletki Mini Bronze od Nataszy Denony oraz spojrzymy sobie na Midi Bronze, chociaż wiadomo, że to nie jest ten sam rozmiar. Natomiast na dobrą sprawę te dwa też nie są tego samego rozmiaru. Tu mamy 9, tu mamy 5 cieni, w tym jeden błyszczący. Także nie do końca to jest to samo. I szczerze mówiąc, porównując kolory tych dwóch palet przed filmem, zauważyłam, że nie są aż tak podobne, jak mi się wydawało. Ale pokażę Wam to oczywiście na swatchach i zbliżeniach później. Zacznę jednak od przedstawienia samej palety. Opakowanie jest takie samo jak innych palet z serii Obsessions, czyli po prostu plastikowe. Natomiast bardzo podoba mi się to matowe wykończenie i takie żłobienie na górze. Jeżeli chodzi o ilość cieni, jest tu troszeczkę ponad 7 gram, 24 miesiące terminu ważności i została ona wykonana w Chinach. Jeżeli chodzi o środek, wygląda on tak. Mamy dwa cienie takie Cream to Powder, ten ciemny oraz ten jasny, reszta to typowe maty. Nie ulega wątpliwości, że jest to paleta bardzo ciepła, natomiast idzie bardziej w stronę pomarańczową niż żółtą, co mi osobiście bardzo odpowiada. Podoba mi się także, że ma fajny balans jasnych do ciemnych kolorów oraz wszystko pomiędzy. I przejdę od razu do swatchy, bo jestem jej bardzo ciekawa. Będę szła od góry, czyli pierwszy górny rząd wygląda tak. Ten palec to jest właśnie ten cień Cream to Powder. Zdecydowanie jest bardziej mokry pod palcem i ma naprawdę dużą pigmentację, aczkolwiek pozostałe dwa również. Cienie w środkowym rzędzie wyglądają tak. I tutaj już wchodzimy właśnie w te pomarańczki. Ten ostatni pomarańczowy jest przepiękny. Koniecznie będę musiała go dzisiaj użyć. I ostatni ten dolny rząd. Znowu z lewej strony jest cień typu Cream to Powder. Jest znacznie jaśniejszy niż sądziłam. Na plus oczywiście. I ten ostatni mat jest bardzo soczysty. Widzimy więc, że jest tutaj bardzo ładny zakres od jasnego do ciemnego. Jest tutaj też całkiem fajna różnorodność. Mamy maty bardziej pomarańczowe, bardziej brzoskwiniowe oraz ciepłe brązy. Początek bardzo dobry i wykonam sobie nią od razu makijaż oczu, a następnie porównam do Nataszy Denony. Mam nieco przemyśleń, także podzielę się nimi z Wami podczas robienia drugiego oka. Zacznę od nałożenia tego kremowego, jasnego cienia w wewnętrznym kąciku oka do mniej więcej połowy. I te kremowe cienie, muszę przyznać, że są bardzo fajne, zarówno do użytku na gołą powiekę, jako taka baza, bądź też do nakładania na cienie pudrowe. Natomiast przez to, że delikatnie się lepią, ja lubię używać ich raczej jako bazę. Następnie w załamaniu nałożę sobie tą piękną pomarańcz oraz ten kolor, który jest bardziej cyglany. I nimi dwoma po prostu tutaj się pobawię. A w międzyczasie powiem Wam, że ta paleta jednak nie ma tak jasnego cienia, jak bym tego chciała. Nawet sam ten krem nie jest szczególnie jasny. Wydaje mi się, że brakuje tutaj takiego naprawdę jaśniutkiego cienia, bo w sumie najwięcej jest tutaj takich cieni o średnim stopniu jasności. Ani to jasne, ani to ciemne. Na przykład właśnie te pomarańcze, które teraz nakładam. Przez co troszeczkę zlewają się ze sobą na oku. Nawet teraz, zobaczcie, nałożyłam na załamanie dwa kolory, a szczerze mówiąc wygląda to trochę jak jeden. Zewnętrzny kącik przyciemnię sobie na początku tym, natomiast później to rozdymienie, które uzyskałam na tym oku, zrobiłam tym kremowym cieniem ciemnym oraz tym. I to generalnie jest taka zabawa w budowanie przydymienia. Taka zabawa, w której przyznam, że ja zwykle nie biorę udziału, ponieważ ja preferuję po prostu użyć ciemnego matu, rozblendować go i generalnie na tym skończyć. Natomiast tutaj, chcąc wykorzystać też jak najwięcej tych kolorów, troszeczkę się musiałam pobawić, ale nie powiedziałabym, że na tym oku widać, że użyłam 8 z 9 cieni. Nie wydaje mi się. Nałożyłam ten cień kremowy, brązowy, teraz przyklepię go cieniem pudrowym, też tym najciemniejszym brązem. No i staram się go tutaj jakoś rozblendować w miarę sensownie. Ale właśnie ten krem nałożony już na cień pudrowy nie jest tak plastyczny jak nałożony po prostu na czystą powiekę. Dlatego troszeczkę mi się tutaj rozwarstwia, dlatego muszę trochę więcej czasu spędzić na blendowaniu.
I teraz na środku powieki, tak naprawdę na tym łączeniu cienia jasnego, kremowego z tą całą resztą, którą robiłam, wklepałam palcem tą pomarańcz, ponieważ ona jest najbardziej oryginalnym cieniem w tej palecie. Takim, który rzeczywiście jest inny niż wszystkie. I to najpewniej będzie właśnie cień, po który będę tutaj najczęściej sięgać, ponieważ bardzo lubię takie pomarańczki. I teraz we wewnętrznej części oka doklepię sobie tego najjaśniejszego, zwykłego, matowego cienia, który właśnie myślę, że powinien być nieco jaśniejszy, bo on tutaj zamiast rozjaśniać nam tą okolicę, to w zasadzie wygląda dosyć ciemno. Zdecydowanie najjaśniejszym cieniem w tej palecie jest ten kremowy, który niekoniecznie nadaje się ze względu na formułę do użycia wszędzie, ale spróbuję go też tutaj doklepać w wewnętrznym kąciku. Tylko właśnie czuję, że on mi się nie będzie dobrze trzymał na tej stercie pudrowych cieni. Dobrze, jeżeli chodzi o dolną powiekę, na linię wodną nakładam kredkę od Nataszy Denony i rozblęduję ją od razu używając tego ciemnego cienia, a do rozblendowania brzegów mogę użyć w sumie tego, szczerze mówiąc nie pamiętam, który użyłam na tym oku, ale one wszystkie wyglądają bardzo podobnie, więc nie ma to znaczenia. Teraz mi się przypomniało, że to nie był ten cień, ale w sumie wygląda chyba też dobrze. No i okej, nałożę sobie maskarę i wrócę do Was podsumować to wszystko oraz porównać do Nataszy. I tak wygląda skończony makijaż. Z maskarą nie wygląda to źle. Jedyne, co mi tak naprawdę brakuje tutaj, to czegoś naprawdę jasnego, ponieważ kiedy wykonuję takie całe matowe makijaże, to jednak tą wewnętrzną część oka lubię rozjaśnić bardzo mocno. Tutaj mimo tego, że w palecie wydaje się, że ten kontrast jest, na oku słabo go widać, słabo. Zwłaszcza ten cień środkowy jest znacznie ciemniejszy na oku niż mi się tutaj wydawało. Także dla mnie będzie to zdecydowanie paleta supportująca, którą będę używać razem z innymi. Natomiast jakościowo nie mogę złego słowa powiedzieć. Tak samo jak ta wersja chłodna. Blenduje się bardzo ładnie. Te cienie są takie jedwabiste, gładkie. I Marka mówiła, że te cienie w kremie można używać zarówno na pudry albo pod. Natomiast ja mam wrażenie, że kiedy użyłam go właśnie to zaczął mi się troszeczkę rozwarstwiać, zwłaszcza teraz, może Wam pokażę z bliska. W samym tutaj kąciku oka wydaje mi się, że widać, że cień jest po prostu troszeczkę rozwarstwiony. Biorąc więc pod uwagę, że tą wersją chłodną byłam totalnie zachwycona, tutaj troszeczkę czuję rozczarowanie. Nie dlatego, że paleta jest zła jako taka, natomiast poprzeczka była zawieszona bardzo wysoko i wydaje mi się, że tamtą chłodną pracowało mi się zwyczajnie łatwiej. Będę musiała oczywiście pobawić się nią trochę więcej i być może zmienię zdanie, być może kiedy użyję jej razem z innymi cieniami również będzie troszeczkę inaczej. Takiego makijażu jak teraz w sumie raczej nie wykonuję. Mówię, albo powinna mieć coś jaśniejszego we wewnętrznym kąciku, albo po prostu nałożyć błysk. Natomiast porównajmy ją do Nataszy Denony. Mam tutaj mini brąz i wydaje mi się, że widać to gołym okiem, że te paletki nie są do siebie podobne. Huda idzie zdecydowanie w stronę pomarańczy, Natasza znowu w stronę bardziej taką żółtą, taką typowo brąz. Mamy też oczywiście tutaj błysk, tutaj nie mamy. Jedyny cień, który jest jakkolwiek podobny, to jest tutaj ten na górze oraz ten w górnym rzędzie w paletce Hudy na środku. Jeszcze raz może zbliżę je ze sobą. Te są najbardziej podobne. Natomiast cała reszta, moim skromnym zdaniem, jest inna. Oczywiście zesłoczuję je teraz obok siebie. I tak wygląda porównanie. Oczywiście z tej strony jest Huda, z tej Natasza. Czy da się nimi zrobić podobny makijaż? To zależy. Jeżeli pójdziecie bardziej w stronę brązów, to tak. Natomiast jeżeli użyjecie którykolwiek z tych jaśniejszych cieni tutaj, one już są bardziej żółte, idą zupełnie w inną stronę niż te w paletce Hudy. Kiedy siadałam do tego filmu, byłam pewna, że Huda na 75% spodoba mi się bardziej niż Natasza. Właśnie przez to, że ja lubię takie pomarańczowe, ceglane tony. Brąz oczywiście też, natomiast to jest
dla mnie takie trochę nudne. Tutaj już mamy coś bardziej ekscytującego. Natomiast naprawdę skłamałabym, jakbym powiedziała, że chudą pracowało mi się lepiej. Natasza blenduje się zdecydowanie szybciej. Kontrast kolorów jest wbrew pozorom większy i mimo tego, że zawiera tylko 5 cieni, a nie 9, mam wrażenie, że daje nam więcej możliwości, ponieważ żaden z tych cieni nie jest podobny do tego obok, co niestety nie mogę powiedzieć o chudzie, gdzie widzieliście, jak blendowałam, to wszystko w sumie wyglądało tak samo. Te dwa brązy wyglądają na powiece tak samo. Podobnie mogę powiedzieć o tych dwóch matach oraz tych dwóch. Ten krem plus ten zwykły pudrowy również bardzo podobne. Pomarańcza to jest jedyny cień, który rzeczywiście jest inny i który najbardziej mi się podoba w tej palecie. I na koniec jeszcze takie małe porównanie do tej Midi Bronze, jeżeli być może o niej myślicie. Jak widać, również ta większa wersja palety Bronze od Nataszy Denony idzie w stronę musztardową, żółtą. Również jest ciepła, natomiast inaczej. Te palety Bronze są dla mnie niezastąpione, jeżeli chodzi o makijaż taki letni. Chuda wbrew pozorom nie kojarzy mi się z latem, ani z takim właśnie brązowym makijażem. Ja ją bardziej widzę jako paletę taką ceglaną, pomarańczową niż typowo brąz. Jeżeli chodzi o cenę, chuda wypada mniej więcej pomiędzy tą mini paletką a midi od Nataszy Denony. Jeżeli miałabym wybierać pomiędzy nimi, zdecydowałabym się najpewniej na tą Midi Bronze, ponieważ daje nam najwięcej możliwości, sporo też fajnych błysków. Natomiast jeżeli musiałabym wybrać pomiędzy tymi dwoma, chyba jednak też Natasza, słuchajcie. Głównie przez to, że mam kontrast, którego szukam, no i też blenduje się znacznie łatwiej, także trochę jestem niepocieszona i rozczarowana, ponieważ ta wersja chłodna tej palety była znakomita. Używałam jej dzień w dzień, chociażby do zrobienia załamania powieki. Tak bardzo chciałam jej używać, natomiast czuję, że minie dobrych kilka dni, zanim sięgnę ponownie po tą paletę. Ale oczywiście jeszcze jej nie skreślam. Pojawi się na pewno w filmie szybkich recenzji za kilka tygodni, może 2 miesiące i wtedy Wam powiem, jakie jest moje ostateczne zdanie na temat tej palety. I to wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Dajcie mi znać, co myślicie o tych paletkach chudy, czy którakolwiek wylądowała na Waszej wishliście, bądź może już ją macie w swojej kolekcji, czy może preferujecie Nataszę tak jak ja. Dzięki wielkie za oglądanie i do zobaczenia w następnym odcinku. Pa, pa!